Myśli w naszej głowie powstają bez naszego przyzwolenia. Niektóre z nich stają się dominujące, aż w końcu przeradzają się w przekonania. Jednak na to, które dominują, mamy już wpływ. Serio. Przekonania albo nam pomagają, albo przeszkadzają osiągnąć to, czego od życia chcemy. I na pewno słyszałeś o tym, że negatywnych przekonań trzeba się pozbyć, trzeba je wyeliminować po to, żeby nam się w życiu polepszyło. Każdy dysponuje potencjalną mocą oczyszczania swojego umysłu z negatywnych myśli, napisał Napoleon Hill w książce Przechytrzyć diabła. Jak się do tego zabrać? Od czego zacząć? Przeznacz zaledwie 10 minut na spisanie wszystkich swoich przekonań, i negatywnych, i pozytywnych, tych, które przyjdą Ci do głowy w ciągu tych zaledwie 10 minut. Jeśli masz je już wypisane, to weźmy teraz pod lupę 3 z tych negatywnych, tych, które Cię nie wspierają, obezwładniają, odbierają siły, są niewspierające. Jakie są ich konsekwencje? Wybierz z nich 2 najsilniej Cię ograniczające i zacznij je kwestionować, wątpić w ich słuszność. Pamiętasz ten trik? Podświadomość nie zna się na żartach. Wszystko, co do niej mówisz, traktuje śmiertelnie poważnie. Nie musisz więc do końca wierzyć w to, co kwestionujesz, w to sformułowanie kwestionujące Twoje przekonanie, ale powtarzaj je sobie, bo podświadomość w końcu w to uwierzy. Chodzi o to, żebyś się pozbył pewności, która to negatywne przekonanie podtrzymuje. I zapytaj siebie, co absurdalnego, śmiesznego to przekonanie w sobie zawiera. Czy osoba, od której przejęłam to przekonanie, naprawdę jest osobą, na której chcę się wzorować? Ile będzie mnie kosztowało, jeżeli nadal to przekonanie będę w sobie podtrzymywać? Jakie konsekwencje mi to przyniesie? Jaką cenę będzie musiał zapłacić mój organizm, jeżeli się tego przekonania nie pozbędę? Na przykład stres, wyczerpanie, bezsenność. I jaką cenę będą musieli zapłacić moi bliscy, jeżeli się tego przekonania nie pozbędę? I kiedy się tak przymusisz do zastanowienia, do przemyślenia tych Twoich negatywnych przekonań, to ze zdumieniem odkryjesz, że one już się takie silne wcale nie wydają, kiedy zostaną poddane takiej obróbce. Teraz łatwiej przyjdzie Ci wyobrazić sobie, jakie koszty już płacisz i jakie będziesz w przyszłości płacić, jeżeli się takich myśli nie pozbędziesz, nie uporasz z nimi. Pamiętaj też, że z przekonaniami jest tak samo jak z innymi nawykami, bo w końcu to jest nawyk myślowy. Nie da się ich tak totalnie wyrzucić do śmieci, pozbyć się, nie znikną. Trzeba je po prostu zastąpić innym. Innym nawykiem, inną myślą, innym przekonaniem. Najłatwiej jest takie negatywne przekonanie zastąpić antyprzekonaniem. Na przykład, ja kiedyś myślałam, że nie mogę odnieść sukcesu, bo jestem kobietą. Jeśli masz podobnie, to możesz użyć na przykład takiego antyprzekonania. Ponieważ jestem kobietą, posiadam siły, o jakich żaden mężczyzna nie mógłby nawet marzyć. Być może nawet ktoś w Twoim otoczeniu podsuwa Ci takie antyprzekonania, tylko po prostu udajesz, że ich nie widzisz, ignorujesz. Mi się coś takiego zdarzyło. Gdy poprosiłam kolegów w pracy o pomoc w załatwieniu jakiejś sprawy, ja się kompletnie na tym nie znałam, a oni się na tym znali i znali ludzi, specjalistów, którzy ten problem mogliby dla mnie rozwiązać. Panowie wykonali kilkanaście telefonów i niestety ich rozmówcy, ci specjaliści, nie zdołali tej sprawy rozwiązać. Nagle coś pilnego moich kolegów oderwało od tej sprawy i po prostu przekazali mi numer telefonu, żebym już sama sobie zadzwoniła. A pode mną się nogi ugięły, bo pomyślałam i powiedziałam to na głos. Mówię, jejku, jak Wam się, panowie, nie udało tego załatwić, to przecież ze mną nawet nikt nie będzie chciał gadać. Nic nie załatwię. I wtedy jeden z panów powiedział coś, czego nigdy nie zapomnę. Kto wie, może właśnie kobieta da radę to załatwić. Ja oczywiście nie uwierzyłam w to, ale te słowa zagłuszyły moje przekonanie, że mi się nie uda. Że babie to się nie może udać. Bo babie może się udać, kiedy sobie nie wmawia, że jej się nie uda. Tylko tyle wystarczyło. Nie wpadłam na żadne genialne rozwiązanie, na żaden genialny pomysł, nic tym panom nie podsunęłam, a jednak sprawę się udało rozwiązać. Może też być tak, że negatywne przekonania są dla Ciebie zbyt trudnym wyzwaniem. Tak było ze mną. Wtedy zacznij od wzmocnienia pozytywnych przekonań. Filmik o tym jest, zostawiam link w komentarzu i jest to też szerzej opisane w książce Tonego Robbinsa Obudź w sobie olbrzyma.
A teraz naciśnij tu, zasubskrybuj mój kanał i do zobaczenia w następnym filmie.